przy okazji bardzo dziękuję. Dzień dobry kochani, witajcie na naszym kanale. Ja na imię mam Irek. Tam w oddali chyba widać Beatę. Zaraz do niej pójdziemy, bo ona się przymierza do sadzenia rośliny. Oczywiście jak zwykle jadąc na wieś zatrzymaliśmy się w sklepie ogrodniczym, bo bez tego byśmy pewnie nie dojechali na wieś. Także musieliśmy się zatrzymać. No i oczywiście Beata coś kupiła, gdybyś mogła powiedzieć co i jak. Dzień dobry. Bo mi słońce świeci, nic nie widzę. No to jest kolega przetacznik głosowy. Bardzo ładny. Zawsze chciałaś go mieć? Tak. Podobają mi się bardzo. Czy to- Ostatnio właśnie mam taką fazę na szałwie. Właśnie na przetacznika. No takie mam po prostu napady Aha. różnego rodzaju. I podobają mi się wtedy różne rośliny. I kupuję. Czy to znaczy, że on będzie tutaj posadzony? Jeszcze nie wiem. Nie wiem. Pierwsza myśl była tutaj. Ale im dłużej stoi, tym mam mniej Wątpliwości. przekonania, mam mniej przekonania do tego, żeby go tutaj wkopać. Ale zobaczymy. To jeszcze mam czas. Jeszcze postoję, popatrzę. I zastanowi się. Potem pójdę trochę pokoszę, potem znowu przyjdę na niego, popatrzę. Decyzja zapadnie. Ale jeszcze bym chciała coś pokazać. Ładną rzecz. Tutaj już gaury powoli zaczynają kwitnąć. Aha. Też śliczne są. A ta jest koleżanka werbenka. Patagońska zresztą. Jest przepiękna. Przepiękna. I myśmy ją niedawno przecież kupili. Dwie żeśmy No, kupili. pamiętam, Mówiliśmy już też o tym. Ale ona ma takie malutkie kwiatuszki. Sierota taka jakaś, co? Sam jesteś sierota. Jest cudna. No, nieważne, że ma takie malutkie kwiatuszki. Jest w ogóle jedyna w swoim rodzaju. Ma mało tych listeczków. Listeczki są rozprzestrzenione na dużych powierzchniach, mają duże przerwy i to tworzy jej piękno, moim zdaniem. Rozumiem. Cudna jest. Dla mnie ona jest cudna. A te czosnki to już one przekwitły, tak? One jeszcze trochę będą nadawały się do zasuszenia. Mhm. I powiesisz w domu. Tak. Głową do dołu. Główkami do dołu. A jeszcze zobaczę. Bo robię takie kompozycje, znaczy robiłam z hortensji, zwłaszcza jak była taka ogromna. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Miała ogromne kwiaty To pokazywaliśmy w którymś odcinku. i właśnie robiłam kompozycje i z hortensji, z czosnków, z gałęzi wierzby. Super to wygląda. A nie możesz się pochwalić? Nie masz już. Co mam? A, no to może się pochwalić. No ale którymś są w momencie. domu. No to Co? no pójdziemy do domu. Nie można. Dlaczego? Nie. Że nie ma bałaganu. Bałaganu nie ma, jest bajzel. Nie, żartuję. No wiesz co? Nie żartuję, Ty i nie. bajzel. No nie, to tak mało podobne do mnie, ale nie. Może do domu, może kiedyś. No dobrze, to my na dzisiaj kończymy. Widzimy się jutro rano i gorąca prośba o subskrypcję, bo to nas napędza Lajki, do nagrywania. komentarze. A i przy okazji bardzo dziękuję za przemiłe komentarze, które dostaję. Że Nie aż będziemy wymieniać się- od kogo, bo aż moglibyśmy się pominąć. aż się czerwienie czasami, ale bardzo dziękuję. Dobrze, Bardzo miło. widzimy się jutro rano. Do jutra. Do jutra. Witajcie kolejnego dnia. My już jesteśmy po kawie, po śniadaniu. Zobaczcie, co tam wyprawia Beata. Nie wiem, czy ją widać. No teraz to już na pewno ją widać. Szalona. Stwierdziła, że musi przyciąć wierzbę. No jak tam idzie? Dobrze. Ale ty chyba wszystkiego nie przytniesz. A, Przecież tam ja miałam w ogóle obciąć gałęzie, żeby został tylko pień.
ale z jednej strony mi trochę szkoda tej wierzby. No. Ale ona choruje, bo tu ją albo mrówki atakują, albo ślimory i wiecznie jest coś. No, Ale tam na samej górze to nie dasz rady, nie przytniesz. Nie, tam to się nawet nie wybieram. Niedobrze, bo wiecie, jak tutaj drogą jadą samochody, bo my jesteśmy przy drodze, nie wiem czy widać, to samochody ciężarowe zawadzają. Tak? No zawadzają i więc tutaj nie ma co, no trzeba było przyciąć. Czujesz się tu bezpiecznie? Nie, Nie. w ogóle. No zobaczcie, nawet żeśmy trójkąt, tam przy drodze jest trójkąt ostrzegawczy, postawiliśmy. No, samochód ciężarowy się zepsuł, stoi, jest trójkąt. A kto jest tym samochodem ciężarowym? Ależ ten bukszpan się rozszalał. On zdziczał bardzo, już powinniśmy i go... znowu zdziczał. Nic No nie co? zdziczało. Urósł po prostu. No urósł, ale No, powinniśmy go wcześniej przyciąć. ale No nie ma było kiedy. Nie było Po prostu to jest tak, jak przyjeżdżamy tu tylko na na weekend tak. i no to jak Na przyjeżdżamy weekendy. na weekendy, no to tak jest, no nie ma kiedy, nie wyrabiamy się, żeby to wszystko obrobić, No, no ty niestety. się nie wyrabiasz po prostu. Jesteś, Beatka, trochę za wolna. Tak. W ogóle opierniczam się. Wszystko w ogóle olewam. Mordka moja kochana. Ty malutka. Pracowite stworzonko jak mróweczka. Jak idzie, tak w ogóle, na poważnie, bez żartów. Oczywiście robię nieład artystyczny, ale odcinam. Trzeba mocno, bo on się rozrósł bardzo. W ogóle jak myśmy go dostali od moich rodziców, to było serduszko. Był przycięty w formie serca. No, mój tata go tak poprowadził, że było jako serce. A szukam tego serca. A to w ogóle zapomnij. Zapomnij. Chodź pokażemy, wiesz co mam pomysł, chodź pokażemy naszym widzom. Naszym widzom pokażemy, jakie mamy szyszki w tym roku. Wiodle? Czym to szyszki? Wiodle. Chodź pokażemy. Szlachetnej Szlachetny, zresztą. tak. Jaka szyszka wielka i ciężka. 3 są w Dobra, tym weź roku. ty podtrzymaj, ja pokażę. O matko. Zobaczcie. Czekaj, zbliżymy. No co to w ogóle jakiś stwór? Ale one są piękne. A jakie one są ciężkie, No właśnie słuchajcie. patrzę jakie są. Czuję w zasadzie jakie są ciężkie bardzo. Czekaj, pokażemy jeszcze. Tam, tutaj jest jeszcze jedna. Ile tych szyszek tu jest? 3 są w 3, tym a gdzie roku. jest trzecia? Tutaj, ale ta aż się położyła. Czy one co roku są takie, O, to. takie duże? Tak. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. No, puść ją. Ta No się, pójść, ta- trzeba delikatnie, albo no ją i może tak, no. powinniśmy jakoś przyczepić. Nie. One, Nie? to natura sobie sama poradzi. No dobrze, Nie ma co to tutaj. zostawiamy. Tak, nie ma co tutaj się za bardzo chwalić, ale ślicznie wyglądają. A ty to obcinasz? Tak, bo to i tak leży, ja tego nie jestem w stanie podwiązać, bo to jest za nisko, zresztą ani kosić, ani nic tutaj. I to brzydko po prostu wygląda, no. To co mogłam, to tam podwiązywałam. Ona się bardzo rozrosła, nie? Bardzo, w tym roku bardzo. Ona zawsze się mocno rozrastała, ale w tym roku to po prostu zaszalała. A czym to było spowodowane, że ona tak się rozrosła, nie wiesz? Domyślam się, Znaczy? dobrym nawozem, Aha, tak myślę. no tak. W dzisiejszym odcinku powiem Wam parę słów na temat kielichowca wonnego. Jest to krzew pochodzenia amerykańskiego, unikatowy, niezwykle ciekawy, ozdobny, rozłożysty, jak widać, o błyszczących, ciemnozielonych, omszonych od spodu liściach. Kwitnie w maju i w czerwcu. Egzotycznie wyglądające kwiaty są zbudowane z kilkunastu wąskich, atłasowych płatków o brązowiejących końcówkach. Po rozwinięciu kwiaty mają około 4-5 cm. Silnie pachną truskawkami lub dojrzałymi jabłkami. Akurat nasz egzemplarz
pięknie, zwłaszcza wieczorem jest najsilniejszy zapach, pięknie pachnie właśnie truskawkami. Kora krzewu wydziela aromat przypominający trochę zapach goździków. Ze względu na swój słodki, owocowo-korzenny zapach, kielichowiec jest wabikiem dla różnego rodzaju przepięknych motyli. Jesienią przebarwiają się liście na kolor taki złocisty. Najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym lub półcienistym, w glebie próchniczej i wilgotnej, chociaż dobrze radzi sobie również na przeciętnej glebie. Dorasta maksymalnie do około 2,5 metra wysokości i 2 metrów szerokości. Pełną mrozoodporność mają egzemplarze już dorosłe, natomiast sadzonki młode należy okrywać. Odporny jest na wszelkie choroby i szkodniki. Moim zdaniem jest bardzo ładny i polecam do ogrodu. Jak idzie malowanie, Beatka? Dobrze, końcóweczka Ostatni kawałek? tego przęsełka, tak. Bo my malujemy tak, wróć inaczej, to Beatka, ty malujesz tak etapami. Co weekend jedno przęsło albo No tak, dwa, no. tak. No bo nie ma czasu po prostu. No. Jeszcze mi dzisiaj zostało tylko z boku jedno przęsełko. I będzie koniec. Koniec dołu. Koniec dołu, w sensie tej balustrady. No jeszcze góra, boki, ale to już sukcesywnie powoli. Nie na wariata, bo Super, to... ty to jesteś po prostu nie do zatrzymania, dziewczyna. Nie masz czasu nawet, żeby usiąść i odpocząć, posiedzieć, wypić kawę. Ile razy muszę cię w ciągu dnia wołać, a ty nie, bo jeszcze tylko dokończę to. Słuchaj, mam taki pomysł. Już się boję. Nie bój się. Zadam ci pytanie, taki Q&A ci zrobię, krótki. A to już w ogóle się boję. Powiedz mi, czym dla ciebie dzisiaj jest działka? Dzisiaj działka jest dla mnie odskocznią. Takim, można by było powiedzieć, nawet trochę azylem. Od dużego miasta, od hałasu tego dużego miasta, od tej bieganiny. Uważaj, bo malowane. Od bieganiny, od tego pędu. Przyjeżdżamy, odpoczywamy. Kochani, bo my 30 lat temu mieliśmy działkę też w innym miejscu. Jak wtedy myślałaś o działce? No chyba można powiedzieć, że w ogóle jakoś nie myślałam. Ja nie... Można powiedzieć, że nie miałam serca do tego. Teraz inaczej na to patrzę. No, człowiek się starzeje, dorasta. Zgodnie z wiekiem. No my mamy przykład, jeśli chodzi o naszą córkę. Ją nie Tak. za bardzo interesuje Nie. i działka, ale myślę, że jest taka możliwość, że dojrzeje na przykład do tego. I Może. kiedyś odziedziczy, może tą. No, odziedziczy, no nie może, tylko odziedziczy, ale czy ją będzie interesowało, no to nie wiadomo. No. Miejmy nadzieję, że tak. I chciałbym Was pytać, napiszcie w komentarzu, czym dla Was jest działka. Działka czy ogród? No O, bo działka, każdy ogród, ma tak. działkę Napiszcie coś o swojej pasji. ogrodowej. Ogrodowej, tak. Może i nie tylko. Dobrze, to w tym miejscu chcielibyśmy zakończyć dzisiejszy odcinek. Dziękujemy bardzo, dziękujemy za oglądanie i zapraszamy na odcinek następny. W niedzielę o godzinie 10. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Ireneusz mówi. Jeszcze poprosimy o subskrypcję. Lajki, komentarze. Pa, pa. Pa!